I nasz kolejny mówca, ludzi takich jak on potrzebujemy w polskiej polityce jak najwięcej. Niezwykle zaangażowany w sprawy obywatelskie, rozpoznawalność zdobył walcząc z bezprawiem władzy podczas covidowego szaleństwa w trakcie pandemii. Przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji, przywitajcie go gorącymi brawami, poseł Grzegorz Płaczek! Przywitam was najpiękniej jak potrafię. Witaj Polko, witaj Polaku. Kolejne województwo, kolejne miasto, kolejne spotkanie z Polakami. Tempo kampanii ogromne, ale takie tempo narzucił nam nasz kandydat. Robimy wszystko, żeby spełnić marzenia, robimy wszystko, żeby mnie, moją rodzinę, was i wasze rodziny już za kilka tygodni w Pałacu Prezydenckim reprezentował nasz kandydat Konfederacji Sławomir Mencen! Sławomir Mencen! Dobra, teraz słyszę, że żyjecie. Macie w dłoniach biało-czerwone flagi, przypomnijmy sobie, co one symbolizują. Biel to uczciwość, czerwień to siła, to władza, ale to także symbol krwi, którą przelewali nasi dziadkowie, walcząc o prawdziwie niepodległą ojczyznę. Minęło tyle lat, a my wciąż z mozołem każdego dnia walczymy o prawdziwą suwerenność naszej ukochanej ojczyzny. Jak to możliwe, że nikomu nie przeszkadza ten lewicowy wiatr, który dociera do polskich szkół z Brukseli? Jak to możliwe, że nikomu nie przeszkadza to, że ktoś w Brukseli mówi nam, Polakom we własnej ojczyźnie, że jest kilkanaście płci? Przecież jest kobieta i mężczyzna. Jeśli ktoś myśli inaczej, to niech się zamknie w Brukseli w swojej złotej klatce i z niej nie wychodzi. Patologię trzeba zwalczać, a nie promować. Jak to, panowie, możliwe, że żaden z prezydentów dotychczas nie stanął w obronie naszych kobiet, a przecież widzimy, co się dzieje w Szwecji, w Niemczech czy we Francji. Jeśli nie będziemy mieć prawdziwie odważnego prezydenta, to po ulicach tego miasta już za niedługo będą przechadzać się grupki legalnych, a co bardziej prawdopodobne nielegalnych imigrantów. Czy naprawdę chcemy się bać wtedy, kiedy nasze kobiety będą wychodzić same z domów? Gdzie są polskie stocznie? Gdzie są polskie huty? Gdzie są polskie kopalnie? Gdzie są polskie cukrownie? Gdzie jest polskie rolnictwo? Gdzie są te największe przedsiębiorstwa, o które walczyli nasi rodzice i nasi dziadkowie? Jak to możliwe, że ktoś w Brukseli, ktoś, kto nie jest wybierany w demokratycznych wyborach, mówi nam, Polakom, we własnej ojczyźnie, czym mamy jeździć, czym mamy ogrzewać własne domy, ile mamy mieć szyb we własnych oknach? Przecież to jest chore i patologiczne. Tą Polskę trzeba zbudować od początku. Ale tej wojny nie wygramy sami. Musicie nam pomóc i dołączyć do tej fali wolności. Będzie się liczyć każdy uścisk dłoni, każdy baner, każda ulotka, każdy plakat, każda wasza aktywność, która pozwoli nam spełnić marzenia. Więc pytanie do was. Chcecie odważnego prezydenta? Chcecie biało-czerwonego prezydenta? To głosujcie ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi na Sławomira Mencena. Sławek, masz mój głos. Bardzo dziękuję, poseł Grzegorz Płaczek, wielkie brawa. Silnym i bogatym. Chcemy żyć w kraju bezpiecznym i dostatnim, w którym będą dorastać nasze dzieci i wnuki. W tym celu potrzebujemy niezależnego prezydenta. Człowieka, który nie będzie kolejnym strażnikiem żyrandola na zlecenie Tuska czy Kaczyńskiego. Potrzebujemy kogoś, kto wie, jak osiągnąć ekonomiczny sukces i kogoś, kto rozumie wyzwania obecnych czasów. I taki ktoś za chwilę będzie przemawiał z tej sceny. Drodzy Państwo, przed Państwem kandydat, przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Mencen! Dzień dobry, Gdańsk! Dzień dobry! Bardzo się cieszę, że się widzimy. Bardzo Państwu dziękuję, że pomimo tej... Sławomir! 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 Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję, że pomimo tej nie najlepszej, deszczowej dzisiaj pogody postawiliście Państwo przyjść na spotkanie z nami. Bardzo dziękuję za to ciepłe przywitanie. Jesteśmy w trasie już od początku września, chyba już 300, prawie 20 spotkań. Za nami dosłownie w całej Polsce, niezależnie od pogody. Mieliśmy spotkania na mrozie, w upale, w deszczu, w śniegu, w wichurze. I czemu tyle
wysiłku, pracy i energii wkładamy w tą kampanię wyborczą. Dlatego, że tak bardzo chcemy, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło, żeby wreszcie najważniejsze dla Polaków sprawy, choć trochę ruszyły się do przodu, a nie stały w miejscu. Bo politycy, którzy rządzą Polską od tylu lat, oni tylko mówią, a robić to tam nie ma komu. Nie prowadzą dużych reform, nie zmieniają kraju, tylko bez przerwy mówią, a my chcemy, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło. Powiedzcie mi państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszego systemu ochrony zdrowia? No nie znacie, a ja znam. Politycy są zadowoleni, bo nic z nim nie robią od tak dawna. Przecież ten system, który obecnie mamy, ten NFZ, to jest z 2003 roku. Ostatnia duża reforma jeszcze była za SLD, za rządów Leszka Millera. A potem przyszło 20 lat PiS-u. I przez 20 lat nic z tym nie zrobili. Żadnej istotnej reformy. I to nie dlatego, że Polakom się podoba czekanie po kilka lat w kolejce do lekarza specjalisty. Nie, Polakom się ten system nie podoba, ale oni go nie zmieniają. Pomimo tego, że mają władzę od 20 lat, to nic z tym nie robią, tylko mówią, bo do roboty to tam nie ma nikogo, oni chcą wszyscy tylko mówić. Tak jak mówią teraz o armii. Bo to modny temat, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, więc jeden przez drugiego. Prześcigają się w zapewnianiu, jak to bardzo oni zadbają o nasze bezpieczeństwo. Jak będziemy bezpiecznym i silnym krajem, jak oni będą rządzić. Tylko że oni rządzą od 20 lat, jedni i drudzy. I do czego doprowadzili? Do tego, że gdy w telewizji niedawno był generał Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to dostał pytanie od redaktora Rymanowskiego. Panie generale, a ile Polska by się broniła, gdyby napadła nas teraz Rosja? To odpowiedział, no że z powodu marnej ilości zapasów, w zależności od przyjętej taktyki, tydzień albo dwa. Tydzień albo dwa. To jest dziedzictwo 20 lat PiS-u. To oni do tego doprowadzili, jeszcze mają czelność mówić w telewizji, że oni zadbają o nasze bezpieczeństwo. Ja nie chcę, żeby oni dalej się zajmowali naszym bezpieczeństwem, bo widać, że się do tego kompletnie nie nadają, bo nic nie robią, tylko mówią. A jak czasem coś robią, to zupełnie co innego niż wcześniej mówili. Jak Trzaskowski, który na czas kampanii wyborczej pochował te unijne czy tam tęczowe flagi i pokazuje się tylko z biało-czerwoną. On sobie przypomniał, że on jest patriotą gospodarczym, że on rozumie, że Polacy powinni kupować od Polaków, bo wtedy wszystkim będzie lepiej. No mówi. Można się nawet zgodzić, że tak być powinno. Ale co robi jako prezydent Warszawy? Tramwaje ściąga z Korei, a nie z polskiej Pesy. Metro kopią mu Turcy i nawet podrzewka warszawscy urzędnicy, żeby je sadzić przy drogach w Warszawie, jeżdżą do Niemiec. A skąd mamy mieć energię elektryczną według Trzaskowskiego? No przecież nie z polskich elektrowni. Te trzeba zamknąć, bo mu planeta płonie. Mamy ściągać wiatraki z Niemiec albo importować niemiecką energię elektryczną. A co z CPK? Co z lotniskiem? Czy Polska zasługuje na wielkie lotnisko? Gdzie tam? Odpowiada Trzaskowski. Pod Berlinem jest lotnisko. Tam jeździć. Po co wam lotnisko w Polsce? I on to nazywa patriotyzmem gospodarczym. Jeżeli to jest patriotyzm, to niemiecki, bo na pewno nie polski. A potrzebujemy prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. Sławomir! 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 Bardzo wam dziękuję. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Politycy nie dbają o nasze interesy, nie dbają o nasze pieniądze, w ogóle ich nie szanują. Wydają pieniądze tak, że nie ma z tego żadnych realnych rezultatów. Przecież nasze wojsko nie ma amunicji nie dlatego, że nas na nie stać. My wydajemy na wojsko więcej niż Turcja, więcej niż Izrael. Są potężne kwoty i tamte państwa w tych kwotach mają silne i nowoczesne armie. A my co mamy? Amunicji na 5 dni wojny, prowiantu na 3 dni wojny i żołnierzy, którzy mówią, że słyszą w telewizji od Ciułały, że mają wdeptywać Putina w ziemię, a im wojsko butów nawet nie dało, a na boso to ciężko, Putina się wdeptuje w ziemię. Do tego doprowadzili, gdzie te wszystkie pieniądze się podziały, jak oni je wydali, że nie ma efektów. No ale to są miliardy na wojsko, tam na pierwszy rzut oka nie widać. Najlepiej to marnotrawstwo naszych pieniędzy, to widać przy mniejszych wydatkach, tam to się od razu rzuca w oczy. Jak słynna toaleta Trzaskowskiego za 650 000, postawiona w tym parku w Warszawie. Człowiek za tyle pieniędzy dom by sobie zbudował, a ci to i to ja większego postawili. Czemu to tyle kosztuje?
Jakaś pancerna toaleta, jakiś kibloschron, czy można przeżyć bombardowanie, wojnę? Z czemu to tyle kosztuje? A wiecie, jak władze Warszawy zareagowały na to, że cała Polska się z nich śmiała przez tą toaletę? Wiecie, co zrobili? Drugą taką samą kupili. Też za 650 tysięcy. Pokazali, gdzie mają nasze pieniądze. W tej toalecie je spuścili. Za 650 tysięcy złotych. Albo moja druga ulubiona inwestycja Trzaskowskiego to wielkie 3-metrowe gipsowe niebieskie jajo z placu 5 Rogów za 200 tysięcy złotych. Zastanówcie się państwo, kto z was, mając wolne 200 tysięcy złotych, kupiłby za to gipsowe jajo? No na pewno, jasne, oczywiście, że tak. Nikt by nie kupił. Ludzie szanują swoje pieniądze. Byście sobie nowy samochód kupili albo dom wyremontowali. Nikt za swoje by tego nie kupił, a oni kupili, bo za nasze. Jak to wyglądało? Szedł urzędnik przez Warszawę, wchodzi na ten plac 5 Rogów, tak patrzy, rozgląda się, myśli, no czegoś mi tu brakuje, no coś by się tu przydało i wymyślił. Jaja mu brakowało i kupił za 200 tysięcy. I czemu to jajo aż tyle kosztuje? Ja parę tygodni temu wyjeżdżałem z Opola przy drodze wyjazdowej, nagle patrzę, no nie wierzę, przy drodze stoi wielkie czerwone gipsowe jajo. Dałem od razu po hamulcach, wychodzę z samochodu, zbadać sprawę. Jajo stało przed wejściem do Muzeum Wsi Opolskiej, z Muzeum Wyszupanie, które tam pracowały. Ja taki zdziwiony patrzę na jajo. One takie zdziwione patrzą na mnie. W końcu wzrok tam się zbiegł i się ich pytam, a drogie panie, a po ile te jaja tu macie? Bo w Warszawie takie same, tyle że niebieskie, jest za 200 tysięcy. Panie, jakie 200 tysięcy? To kilka tysięcy złotych kosztuje, drugie takie właśnie zamawiamy. To czemu w Warszawie kosztuje 200, jak pod Opolem kilka tysięcy? I dlaczego tyle mówię o tym jaju? Dlatego, że to jajo to jest symbol. To jest symbol naszych wydatków publicznych w Polsce. Jak o naszych pieniądzach decydują politycy, to wychodzi jak z tym jajem. Kupują coś, co nie rozwiązuje żadnego istniejącego problemu. Do niczego nie pasuje. Nie jest nam do niczego potrzebne. I jeszcze jest przepłacone 20 razy. Ze wszystkim jest jak z tym jajem. Ostatnio byłem w Radomiu. Zobaczyć ich jajo. Nazywa się lotnisko Warszawa-Radom. To jest najlepsze lotnisko w całej Polsce. Nie ma drugiego takiego jak w Radomiu. Przyjeżdża się na miejsce. Wielki parking po horyzont. Można zaparkować gdzie się chce. Bez żadnej rezerwacji. Zaraz przed wejściem na terminal można zaparkować. A jak się wchodzi do środka, to dopiero są luksusy. Idzie się nadać bagaż. 0 kolejek, biorą od razu. Kontrola bezpieczeństwa, znowu 0 kolejek, od razu się można przejść przez kontrolę. I wszędzie jak czysto, jakby nie używane to lotnisko, a 2 lata temu już się oddali. No ale niestety lotnisko ma jeden minus. Bo jak patrzyłem na tam tablicę przylotów i odlotów, to żaden samolot tam nie latał, ani jeden. Zbudowali lotnisko za 800 milionów złotych, z którego nie latają samoloty. Pracownicy przychodzą, pilnują nie wiadomo czego i wracają do siebie. 800 milionów za lotnisko, z którego nikt nie lata. Przecież te pieniądze można byłoby o ile mądrzej wydać. 1200 toalet Trzaskowskiego można by za to kupić. Albo 4000 gipsowych jaj. W każdej gminie w Polsce można by wstawić gipsowe jajo. Ile by to radości w całym kraju było? To nie. To postawili lotnisko. I ze wszystkim tak jest. Wydają nasze pieniądze kompletnie bez sensu i nic z tego nie ma. Mamy też przez nich najdroższy prąd w całej Europie. Płacicie państwo za prąd więcej niż Niemcy. Szwedzi, Holendrzy najwięcej płacimy. Wiadomo, prąd jest drogi w całej Europie przez Zielony Ład, ale u nas jest najdroższy, bo tak się tym politycy zajęli. Wszyscy dookoła Polski już od dawna mają elektrownie jądrowe, a my nie. Maleńka Słowacja dała radę zbudować już 2 elektrownie jądrowe, a my ani jednej. Ale coś tam jednak mamy. Może to nie elektrownia, ale coś jest. Mamy 65 różnych aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej. Mamy państwową spółkę do budowy elektrowni jądrowej i mamy nawet urząd do nadzoru nad elektrownią jądrową. Normalnie stoi budynek, przychodzą urzędnicy do pracy i nadzorują elektrownię, której nie ma. Zupełnie jak w tym lotnisku w Radomiu. Tam też wszystko jest poza samolotami. U nas jest wszystko poza elektrownią. Nawet nie zaczęli jej budować. Nawet łopaty w ziemię nie wbili. Od 20 lat tylko mówią, bo oni w mówieniu są dobrzy, a nie w robieniu. Ale nie zaczęli nawet jej budować. I mówią teraz znowu, że może za 20 lat się ogarną. To razem 40? W normalnych krajach to nie trwa 40 lat. Nawet w dzikich krajach to nie trwa 40 lat. W Bangladeszu ostatnio skończyli budowę elektrowni jądrowej. I się uwinęli w 10 lat, a u nas 40. Zobaczcie, o ile mamy gorszych polityków niż Bangladesz. A ten Zielony Ład to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To nie ma żadnego sensu. Trump pierwszego dnia powiedział, koniec z Zielonym Ładem. Stawiamy na paliwa kopalne, na tanią energię, bo to rozwija gospodarkę.
Chiny, India, Afryka, wszyscy to samo. Tylko my w Europie stawiamy na najdroższą energię, na wzrost kosztów życia, na niszczenie przemysłu, na upadek rolnictwa. Jakie to są koszty? Koszt Zielonego Ładu tylko dla Polski to jest kilka bilionów złotych. To wychodzi po 250 000 złotych od osoby. Taki jest koszt Zielonego Ładu. A co w zamian? W zamian to za 20 lat ma być 1 stopień chłodniej. Jak ja się cieszę, że mogę za to wydać 250 000 złotych. Jakbym w Amber Gold inwestował, tak się cieszę. 250 000 za 1 stopień. A pytał się was ktoś, czy chcecie wydawać na to swoje pieniądze? Nie! A co byście powiedzieli? Nie! No właśnie, dlatego nie pytali, bo doskonale wiedzą, że gdyby zadali Polakom pytanie, czy chcecie tyle kasy w to utopić, to nikt by nie chciał. Polacy by tego nie chcieli, dlatego zrobili to ponad naszymi głowami. Nie pytali się nas, czy chcemy Zielonego Ładu, czy nie, po prostu to robią bez naszej zgody, bo wiedzą, żebyśmy się na to nie zgodzili. Przez Zielony Ład rosną ceny prądu, ogrzewania, rosną koszty produkcji, upada przemysł i rolnictwo. Ci wariaci z Unii co chwilę wymyślają kolejną bzdurę, żeby tylko trudniej coś w Polsce produkować, żeby żywność była droższa. Ostatnio wymyślili, żeby rejestrować w urzędzie wszystkie kury. Wiecie, ile to jest roboty, wysiłku, kosztu, żeby w urzędzie każdą kurę rejestrować? I w tym samym czasie, kiedy wymyślają takie bzdury, do Unii wpływają setki tysięcy nielegalnych migrantów. Niech się zajmą tymi migrantami, a nie kurami. Niech się odwalą od naszych kur. Kury nikogo nie napadają. Kury nie zwiększają przestępczości. To migranci to robią. Wszędzie, gdzie się pojawią. Nimi się powinni zająć. Masowe migracje wszędzie, w całej Europie Zachodniej prowadzą do wzrostu przestępczości. Taka Szwecja. To kiedyś było najbezpieczniejsze miejsce na ziemi, a teraz Szwedzi mają w 1 rok 400 strzelanin, 150 zamachów bombowych. Szwecja jest tym miejscem na całym świecie, gdzie wybucha najwięcej bomb poza obszarami objętymi działaniami wojennymi. I to nie dlatego, że Szwedzi się stali agresywni, wybuchowi. Nie. 97% sprawców tych strzelanin w Szwecji to są imigranci i dzieci imigrantów. 97%. Szwedzi dalej są spokojni, zupełnie jak Polacy, ale w przeciwieństwie do nas nie żyją już w bezpiecznym państwie, bo sobie naściągali problemów z całego świata. I musimy włożyć dużo wysiłku w to, żeby w Polsce się to nie powtórzyło, żeby w Polsce dalej było bezpiecznie. No bo niestety nie mam przekonania, że nasz rząd to rozumie. Przecież niemiecka policja podrzuca nam cały czas nielegalnych migrantów. Tylko w zeszłym roku niemiecka policja przywiozła do Polski 9 000 nielegalnych migrantów. I Tusk nic z tym nie robi. Nie przeszkadza mu to. W ogóle nie protestuje nawet. Tylko buduje za 500 000 000 złotych 49 centrów integracji cudzoziemców w całej Polsce. A jak któreś miasto nie chce nielegalnych migrantów, nie chce budowy tych centrów, to im marszałkowie sejmików z Platformy wysyłają listy, że ta niechęć do nielegalnych migrantów, niechęć do budowy Centrum Integracji Cudzoziemców, że to jest dyskryminacja, a za działania dyskryminacyjne to będą odbierać pieniądze unijne, będą odbierać dotacje, a jak któreś miasto już wzięło, to odda z odsetkami. Platforma Obywatelska szantażuje polskie miasta, że mają przyjmować nielegalnych migrantów, albo stracą pieniądze. Ale jestem przekonany, że Polacy nie dadzą się tak szantażować, bo Polacy to jest bardzo rozsądny naród. Mamy olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku. Jestem przekonany, że Polacy nigdy nie zgodzą się na przyjmowanie nielegalnych migrantów. Nigdy się nie zgodzą na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nie pozwolimy na to nigdy. Nigdy! No Polacy to naprawdę wspaniały naród. Tak wiele rzeczy nam w historii wyszło. Z tylu rzeczy możemy być dumni. No niestety nie wszystko nam wyszło. Nasi politycy nam nie wyszli. Nasze rządy nam nie wyszły. Za co się biorą? To im to kompletnie nie działa. Mamy na przykład prąd najdroższy w całej Europie. Mamy energetykę jądrową 20 lat za Bangladeszem. Odsetki od kredytów hipotecznych najwyższe w całej Europie. Ranking systemów ochrony zdrowia. Polska dopiero 60. miejsce. Mamy gorszą ochronę zdrowia niż Azerbejdżan. Gorszą nawet niż Liban. A ranking systemów podatkowych. Na 64 badane państwa Polska jest 63. Mamy gorsze, bardziej skomplikowane podatki niż Kenia, Indonezja, Pakistan i Nigeria. W takim miejscu umieścili nas nasi politycy. Amerykanie ostatnio pod kątem sztucznej inteligencji nas umieścili między Mongolią i Burkina Faso.
Ja im się w ogóle nie dziwię, bo nie oceniali naszych naukowców, przedsiębiorców, naszych programistów, inżynierów. Oceniali nasz rząd. Spojrzeli na Tuska i wyszła im Mongolia. W ogóle im się w tym nie dziwię. I u nas tak jest w każdym ministerstwie, na samej górze. Stawiają kogoś, kto odpowiada za coś, na czym się w ogóle nie zna. Kto u nas jest ministrem zdrowia? Pani Leszczyna. Z zawodu, z wykształcenia, polonistka ze szkoły podstawowej. Nigdy nic nie miała wspólnego z ochroną zdrowia. Chyba że poszła do lekarza, jak ją plecy bolały, bo tak to nic. I została ministrem zdrowia. A jaki miała plan na reformy? Co obiecywała w kampanii wyborczej? Mówiła, że jak ona wygra, to wszystkie problemy rozwiąże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i jej misterny plan nie wypalił, no nie wyszło. No naczytała się Harry'ego Pottera w szkole z dzieciakami i myślała, że to takie proste, a okazało się trochę trudniejsze. Ale mamy w rządzie lekarza. Władysław Kosiniak-Kamysz jest lekarzem, no ale no przecież nie zrobili go ministrem zdrowia, no bez sensu, żeby robił coś, na czym się zna, no kompletnie bez sensu. Zrobili go ministrem obrony narodowej, bo się na tym w ogóle nie zna, więc był najlepszym kandydatem. I facet się nie przejmuje tym, że nasza obrona nie istnieje, że mamy amunicji na 5 dni, że nie jesteśmy gotowi do obrony, bo on już jest gotowy. Pochwalił się w wywiadzie, że ma spakowany plecak ucieczkowy, więc on jest gotowy, on się nie będzie martwił, że my nie jesteśmy gotowi do obrony, to już nie jego zmartwienie. I tak jest w każdym kolejnym ministerstwie. Na samej górze stawiają kogoś, kto się na tym kompletnie nie zna. To jak się nie zna, to co robi? No nic nie robi. Swoich kolesi z partii zatrudnia. A ci? No niespodzianka, też się nie znają. I od samej góry do samego dołu, na wszystkich stanowiskach decyzyjnych są ludzie, co się na tym w ogóle nie znają. To jak w tym państwie ma coś działać dobrze? Jak coś się może udać? A prawdziwi eksperci i specjaliści, ludzie, którzy mogliby coś zmienić, którzy mają wiedzę, nie są w stanie tam awansować, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton. I to jest, proszę Państwa, nasze zadanie. To my, wszyscy musimy skruszyć ten partyjny beton, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi, bo nikomu innemu na tym nie zależy. A to się w końcu musi zmienić, bo jak się nie zmieni, to dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie, robionym z kartonu łączonego na trytytki i nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu coś się zmieniło i zobaczycie, że my to zmienimy. Bo Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na lepsze rządy niż są tam w Bangladeszu, Mongolii, Kenii czy Indonezji. Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, zawetuję każdą ustawę, która podnosi lub komplikuje podatki. Każdą. Żadnego podatku więcej. Nic im nie dam. Polacy zasługują na tanią energię. Doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji. Uratujemy nasz przemysł, nasze rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo. Uszczelnię granice. Nie pozwolę na masowe migracje. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie jakiś niemiecki radiowóz z migrantami, to im ten radiowóz zarekwirujemy. Niemieckich policjantów aresztujemy, a migrantów odeślemy. Bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz. I nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę na to. Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, będą się dopasowywać do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i do polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie, a nie oni. To oni mają się dopasować do nas, a nie my do nich. Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmuje się tym dobrze i na poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę na wszystko Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną i asertywną politykę zagraniczną. Ale chciałbym Polski dumnej, zamieszkałej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze. Bo to jest nasze życie. Każdy z nas ma tylko jedno życie i ma prawo je przeżyć po swojemu, tak jak sam chce, a nie jak wymyślili sobie jacyś politycy. Chcę Polski bogatej, bogatej bogactwem Polaków, z niskimi i prostymi podatkami,
przyjaznymi przepisami, z gospodarką opartą o polskie przedsiębiorstwa, no i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy. Silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję, że już niedługo w Polsce coś się zmieni. I taką Polskę razem zbudujemy. Będziemy w niej żyli, z naszymi rodzinami, zostawimy ją naszym wnukom. I mam też nadzieję, że takiej Polski również chcecie. Chcecie mieć niskie i proste podatki? Tak! Szczelne granice? Prezydenta, który dba przede wszystkim o polskie interesy? To głosujcie na mnie w tych wyborach 18 maja, ale nie sami. Weźcie tam swoje rodziny, weźcie tam swoje dzieci, dziadków, rodziców, rodzeństwo. Weźcie kolegów, koleżanki, ludzi z pubu, z klubu, z siłowni. Weźcie tam każdego, kto się rusza, kogo zobaczycie. Bo wreszcie jest nadzieja, że w Polsce może coś się zmienić, ale jak my tego nie zmienimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi. Nikt inny za nas nie zagłosuje. Więc 18 maja wszyscy na wybory. Do zobaczenia. Bardzo wam dziękuję, Gdańsk. Dziękuję. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Powodzenia!